Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o rowerach typu gravel, gravel, żwirówkach, szutrówkach, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to, czy nowy typ roweru, a może to jest jakaś tylko ewolucja. W każdym razie pokażę Wam, jak wyglądają takie rowery, dlaczego warto zwrócić na nie uwagę, brać je pod uwagę, jeżeli szukacie roweru. Zapraszam do oglądania. I o rowerach gravelowych opowiem Wam, pokazując Gianta N-Road, ale tych rowerów jest już coraz więcej. Producenci powoli wprowadzają je do oferty. No i osoba niewprawiona, niezorientowana może powiedzieć, no kurczę, no przecież to jest tak naprawdę rower szosowy, ewentualnie rower przełajowy. Nie jest tak do końca, jest to tak naprawdę skrzyżowanie tych dwóch typów rowerów. Zobaczcie, że z jednej strony mamy tutaj opony. W tym przypadku założyłem opony z bieżnikiem semi-slick, czyli gładkie na środku, bieżnik na zewnątrz. Są to opony o szerokości 32 mm. W ramie jeszcze tutaj w tym rowerze trochę się zmieści. W widelcu również spokojnie wejdzie trochę szersza opona. Można też kombinować z założeniem kół 27,5 cala i jeszcze z trochę szerszymi oponami, ale są jeszcze rowery gravelowe, do których możemy założyć dużo szersze opony, już podchodzące tak naprawdę pod opony MTB 29 cali o szerokości 40 kilka milimetrów pod 50 mm. Także no tutaj mamy tę właśnie dowolność, że możemy sobie założyć opony szosowe. Mam opony 28C, na których jeżdżę też na tym rowerze, no i właśnie jakieś lekko bardziej terenowe. Także rowery tego typu są bardzo uniwersalne. Do roweru szosowego zazwyczaj nie włożymy takich szerszych opon z bardziej terenowym bieżnikiem. Tutaj możemy to zrobić, jeżeli chcemy pojeździć sobie po takich właśnie chociażby gruntowych, leśnych ścieżkach. Nie ma żadnego problemu, żeby takim rowerem pojeździć. Po przełożeniu opon na szosowe mamy, no może nie do końca taki ostry do ścigania rower, no zwłaszcza w przypadku tego N-Roada, ale mamy rower, którym możemy sobie spokojnie z większymi prędkościami po asfalcie pośmigać. Nie jest to również rower przełajowy, chociaż no, czerpią właśnie z roweru przełajowego możliwość założenia trochę szerszych opon, ale nie jest to przełajówka z tego względu, że na takich rowerach mamy dużo wygodniejszą pozycję za kierownicą, przypominającą bardziej rowery szosowe z kategorii endurance, czyli do pokonywania dłuższych dystansów na asfalcie. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy w tym rowerze wysoką główkę ramy, tu są jeszcze podkładki pod mostkiem, także siedzi się na takich rowerach zazwyczaj dużo wygodniej niż na takich ostrych maszynach do ścigania, czy również na rowerach przełajowych, bo rowery przełajowe są przygotowane właśnie pod kątem ścigania. W rowerach gravelowych nie wszystkich, ale w większości rowerów jest możliwość założenia pełnych błotników, jest możliwość przykręcenia bagażnika. Tutaj w tym przypadku tego roweru miałem taką specjalną nakładkę tutaj z adapterkiem do mocowania bagażnika. Zdjąłem ją, bo na razie bagażnika nie potrzebuję. Natomiast mamy taką możliwość i możemy taki rower spokojnie przerobić na rower na dojazdy do pracy, czy na rower wyprawowy. Spokojnie można się takim rowerem wybrać. Ja na Giancie byłem w tym roku w Bieszczadach, bardzo fajnie się sprawdził. Zresztą test tego roweru znajdziecie na blogu roweroweporady.pl. Cechą wyróżniającą rowery szutrowe jest również kierownica. Jest to z jednej strony kierownica typu baranek, czyli taka właśnie jak w rowerach szosowych przełajowych, natomiast tutaj mamy dolną część kierownicy bardziej wygiętą. Nie wiem, czy będzie to na filmie widać. Ona jest oczywiście delikatnie wygięta, nie jakoś bardzo mocno, ale to ma pomóc w pewniejszym chwycie kierownicy, w lepszym stabilizowaniu roweru podczas jazdy w terenie. I powiem Wam, że czy na asfalcie, czy właśnie czy nawet tego typu drogach, taki rower jest bardzo wygodny. Ja nie miałem w ogóle żadnego problemu z jazdą, z bólem pleców, z tym, że narzekałem
na jakieś boleści. Na tym rowerze będę też w najbliższym czasie starał się przejechać jak najwięcej kilometrów, 24 godziny. To będzie taki mój osobisty sprawdzian, także też no, na pewno będę się podczas tej drogi dzielił z Wami moimi przemyśleniami. Rowery gravelowe również wyróżnia to, że są wyposażone, ja nie kojarzę, żeby były jakieś wyjątki, może poza jakimiś tanimi modelami, to są te rowery wyposażone w hamulce tarczowe, czy to mechaniczne, czy to hydrauliczne, ale no już poszły te rowery z tym trendem, że w zasadzie wszystkie są wyposażone w tarczówki. Zazwyczaj mamy tutaj też korbę szosową, najczęściej kompaktowa 50-34, chociaż czasami zdarzają się te semikompaktowe 52-36. Z tyłu z kasetą różnie, czasami 11-28, czasami 11-34. No i taka kwestia, czy jest to ten typ rowerów, jest to kolejny chwyt marketingowy, kolejny wymysł producentów, aby zmusić nas do zakupu kolejnego typu roweru. Ja już na ten temat rozmawiałem z Dominikiem z ondebike.com w jednym z poprzednich odcinków i tam w zasadzie no, powiedzieliśmy, ja też mogę to tutaj powtórzyć, że nikt nikomu takich rowerów nie wciska, nikt nikogo nie zmusza do zakupu tego roweru. Ja przez kilka ostatnich lat jeździłem na co dzień rowerem fitnessowym, natomiast po tym jak dostałem właśnie do długodystansowego testu tego Gianta, okazało się, że dla mnie taki rower typu gravel jest jeszcze fajniejszy. Ja nigdy nie chciałem mieć roweru szosowego z tego względu, że ograniczałby mnie w kwestii właśnie wyboru opon chociażby, a tego typu rowery pozwalają nam na naprawdę wygodne zjechanie z asfaltu, na zabranie go na wyjazd rowerowy, obładowanie sakwami z przodu, z tyłu, także śmiało można taki rower traktować jako bardzo uniwersalny, tak jak kiedyś były narzekania na rowery crossowe, czyli ni to górski, ni to szosowy, powiedzmy, on tam z szosowym to nie miał tak naprawdę za wiele wspólnego, ale tak był kiedyś klasyfikowany. I jednak rowery crossowe się przyjęły i teraz bardzo dużo ludzi takimi rowerami jeździ z tego właśnie względu, że jest on bardzo uniwersalny. Również fitnessy się u nas przyjęły i myślę, że gravele, szutrowce też będą coraz częściej widoczne na naszych ulicach, tym bardziej, że myślę, że ceny będą powoli tych rowerów spadać, znaczy będą się pojawiać jakieś tańsze modele i coraz dostępniejsze. I po ustawieniu odpowiedniego ciśnienia w oponach tego typu rowery właśnie śmiało nadają się do takiej jazdy. Ja oczywiście po takiej drodze rowerem szosowym także bym przejechał, ale już nie z takimi prędkościami i nie z taką przyjemnością i nie na przykład z założonymi sakwami, a tutaj no właśnie już taką drogą, z takim podjazdem na szosówce byłoby ciężko. Tutaj gravel pokazuje już pełnię swojej możliwości. No i no nie ma co w ogóle porównywać tego z rowerami szosowymi. Nie wydaje mi się, żeby jeżeli ktoś ma rower szosowy, żeby już gravel zagościł w jego garażu. Te rowery są do siebie dość mimo wszystko zbliżone, jeżeli chodzi o jakąś tam, nie wiem, no, filozofię baranka. Natomiast jeżeli nie macie roweru szosowego, ale się trochę go boicie, że tylko asfalt, że chcielibyście zjechać sobie z gruntówki, myślicie o baranku, który bardzo fajny, jednak daje nam trochę większą aerodynamikę, możliwość zmiany pozycji kierownicy, znaczy dłoni na kierownicy, wtedy gravel będzie naprawdę fajnym rozwiązaniem. I także po wjechaniu na asfalt taki rower bardzo dobrze sobie radzi. Oczywiście można zmienić opony na węższe, na szosowe, żeby jeździć jeszcze trochę szybciej. Natomiast na takich uniwersalnych, oczywiście po podpompowaniu do trochę chociaż wyższego ciśnienia, możemy też naprawdę bardzo fajnie pośmigać. Oczywiście jest to nadal jakiś kompromis, to nie jest ultra sportowa szosówka, ale i tak będziemy jeździli takim rowerem szybciej niż rowerem crossowym, czy nawet rowerem fitnessowym. Ok, teraz jeszcze Wy dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o rowerach tego typu. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, a tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!